Jak śmieją się angielscy złodzieje. TF. Zapewne w komentarzu wskażecie niejedną serię gier, która była kiedyś super, była bestsellerem, ale w którymś momencie przyszła ta jedna, góra dwie odsłony, które pogrzebały całkowicie tę serię i do tej pory nikt już więcej o niej nie słyszał. Jedną z takich serii jest omawiany dzisiaj Thief. Dla tych, co nie znają tej serii, szybko wyjaśnię, że jest to seria gier skradankowych, gdzie tytułowy złodziejaszek jest uzbrojony w różne gadżety, które pozwalają mu dostać się w różne miejsca. Pierwszy Thief z 1998 roku był bez wątpienia jednym z tych tytułów, które zdefiniowały to, jak mają wyglądać dzisiejsze skradanki. Natomiast omawiany dzisiaj Thief z 2014 roku całkowicie pogrzebał tę serię i nic nie zapowiada się, żeby miała kiedykolwiek do nas wrócić. Rzecz, której chcecie unikać w tej grze, to walka. I nie dlatego, że jest mega wymagająca jak w Soulsach lub z tego powodu, że jest to skradanka, to lepiej się skradać. Nie, wy nie chcecie się bić, bo system walki jest zepsuty. Wygląda on tak. Przeciwnicy was co chwila uderzają, a wy tempem emerytki uderzacie ich buzdyganem, czy jak to tam dziadostwo się nazywa, nie wiem. Chociaż patrząc na to, jak to wygląda, prędzej przyrównałbym to do jakiejś człapki na muchy, którą próbujecie odstraszyć te wstrętne owady. W grze jest też system koncentracji, który po uruchomieniu sprawia, że możecie znokautować przeciwnika. Problem w tym, że zżera wam tego niebieskiego paska w cholerę, a jeśli walczycie z więcej niż jednym przeciwnikiem, no to musicie powalić drugiego, a wtedy nie zgadniecie. Ten pierwszy już wstaje, naparzacie go z powrotem, przy czym ten drugi wstaje i powtarzamy całą zabawę. Ja absolutnie rozumiem, że to nie jest jakiś action RPG, gdzie po prostu wbijamy się w hordy przeciwników i wszystkich rozwalamy. Ale porównując ten system do innych skradanek, no to wypada po prostu słabo. Może system walki w Asasynach był nudny i powtarzalny, ale tam przynajmniej nie wzbudzał takich frustracji jak ten w Thiefie. Ogólnie gra przypomina mi trochę takiego asasyna bez budżetu, który z jednej strony próbuje wprowadzać elementy parkouru i bieganie po dachach, ale robi to tak liniowo i w tak niewielu miejscach, że ponownie wygląda jakby urwał się z jakiegoś growego lumpeksu. Akcja gry rozgrywa się w stylizowanym wiktoriańską Anglią mieście. Nasz złodziejaszek Gareth podczas jednego z wypadów traci swoją towarzyszkę, kochankę, podopieczną. W sumie jaki wiek to jest? Jak była w poprzednich częściach, to wybaczcie, ale nie studiowałem jeszcze historii tej serii. Możecie za to dać znać, czy chcecie historię serii Thief, to wtedy się bardziej przygotuję. W kolejnych rozdziałach fabuły dowiadujemy się o kulcie niejakiego Oriona, który... No właśnie, co on robi? Niby jest tam jakiś bunt, niby w którymś momencie miasto płonie, niby to jakaś wielka intryga, ale gdybym miał podsumować tę fabułę, to nic tu się nie trzyma kupy. To już Twierdza 3 miała bardziej spójną historię niż to tutaj. Lokacje w tej grze to jeden wielki zmarnowany potencjał. Z jednej strony mamy bardzo klimatyczny psychiatryk, w którym czułem się dosłownie jak w horrorze, albo co najmniej takim survival horrorze, a nie zwykłej skradance. Jest on jak dla mnie najlepszą lokacją w grze. Inną ciekawą lokacją jest krematorium z drugiego rozdziału lub posiadłość barona Norcresta. Ale mamy też masę nudnych, długich, powtarzalnych korytarzy, które po prostu przebiegamy, dostajemy zadyszki. A no właśnie, Gareth jest złodziejaszkiem. Z postury szczupły, wysportowany. Wspina się po dachu jak jakiś bliatman, ale jak musi przebiec te kilka metrów w linii prostej, to dostaje większej zadyszki niż staruszka idąca schodami na ostatnie piętro ZUS-u. Jednym z ciekawszych elementów dla całej serii jest ekwipunek naszego złodziejaszka. Znajdziemy tutaj strzałę z linami, która odblokuje nam dostęp do nowych ścieżek. Mamy strzały wodne, którymi możemy ugasić płonące na ścianach pochodnie, albo mojego suchara z początku odcinka. O, zapomniałem sobie nalać wody. Ogólnie mamy pałkę do walki wręcz, bo Gareth dużo grał w twierdzę. A drugą bronią jest łuk i wszystkie jego możliwości. Jak owe gaszenie pochodni, odblokowywanie nowych dróg ucieczki, pokonywanie wrogów przez przebicie im głowy lub po prostu podpalenie. Widać, kto z tej dwójki był bardziej kochanym dzieckiem. W grze mamy mechanikę koncentracji. Jest to samo co Sokolic z Rok z Asasynów oraz dotknięcie medalionu w Wiedźminie III. Jak wspomniałem przy systemie walki, ledwo go zaczniesz używać i już go w sumie nie masz. A żeby go odnowić, potrzebujesz niebieskich kwiatków. Kwiat i kolce, niebieskie kwiat i kolce, niebieskie kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Kwiatki te można kupić u handlarzy, których znajdziemy w grze, lub zbierzemy je w przeróżnych miejscach, jak na przykład ukryte za skrzynią na poddaszu. Jak to się stało, że kwiatki tak po prostu sobie naturalnie tam rosną? Nie pytajcie. George'a Lucasa też nie pytali, czemu w Star Warsach w kosmosie słyszymy dźwięk wybuchów.
Grafika, czyli coś, co dla jednych wcale nie jest najważniejsze, bo liczy się gameplay, a dla innych to jest brzydka grafika wojocka. Sam zaliczam się do tych pierwszych, ale jak zobaczymy, że wydany parę lat wcześniej Skyrim czy Wiedźmin 2 mają ładniejszą grafikę niż Thief z 2014 roku, no to coś tu jest nie tak. Dobra, nie mam porównania do innych gier z tego cyklu, no to w takim razie zobaczmy, co fani pisali w recenzjach w ogóle o tym Thiefie. Pora na ciekawe recenzje ze Steama. Ta gra jest po prostu słaba i nudna. Pamiętam poprzednie części, które budziły emocje i dawały więcej frajdy. W tej grze tego zabrakło. Nie chcę się nawet szerzej opisywać nowej odsłony Thiefa, bo gra nawet nie daje powodu ku temu. Puenta, rozczarowanie. Gra warta maksymalnie 10 euro. Dałem za nią 10 zł. Drogie dzieci, jeśli jeszcze tu jesteście, wyłączcie szybko ten film, bo będą gołe baby. Gołe baby są stałym elementem tej gry. Znajdziemy je na obrazach, a nawet w burdelu, który też jest jedną z fabularnych lokacji. To, co dla odmiany było dla mnie bardzo przyjemne, to możliwość przeszukania dosłownie każdej szuflady, każdego kredensu i zakamarka, w którym mogły znajdować się drogocenne kosztowności. Choć było to nieetyczne, to bardzo relaksujące. W grze znajdziemy również masę znajdziek, a okazjonalnie zobaczymy glitchującego się NPC-ta. No, jak widać, lata mijają, a branża gier całkowicie się nie zmienia. Ogólnie jakbym miał podsumować tę grę w paru zdaniach. Jest to średniak, czy warto w niego zagrać? Jeśli jesteś fanem skradanek, pewnie znajdziesz w tej grze coś dla siebie. Niemniej kupowałbym tę grę tylko wtedy, gdy jest na niezłej promce lub kiedy już po prostu nie masz nic innego do grania w tym gatunku. Jest to na pewno zmarnowany potencjał, który dostał zasłużone moim zdaniem noty 6/10 zarówno od recenzentów, jak i graczy. Oczywiście powołuje się na oceny z Metacritics. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i suba na kanale. A jeśli chcesz wspomóc rozwój tego kanału, żebyśmy mogli nagrywać coraz to lepsze filmy, rozważ opcję wspierania kanału poprzez przycisk Wesprzyj lub na serwisie Patronite. Mówił do Was Przemo z kanału No Nie i do zobaczenia w kolejnym filmie.